Sokółka jest miejscem, w którym można zobaczyć cały świat. Miejscowość ta jest mozaiką kulturową, religijną i narodowościową. Obok siebie żyją katolicy, prawosławni i Tatarzy. Całe zdarzenie dotyczące cudu eucharystycznego nastąpiło tuż po wydarzeniach z 28 września 2008 roku w Białymstoku. Tam odbyła się beatyfikacja sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. Niedziela 12 października 2008 roku przyniosła wydarzenie, które na zawsze zmieniło oblicze sokólskiej ziemi. Podczas porannej mszy świętej w trakcie udzielania komunii świętej jednemu z kapłanów upadł konsekrowany komunikant. Kapłan przerwał udzielanie komunii świętej i włożył komunikant do waskulum, małego naczynia z wodą, w którym miał się on rozpuścić. Po mszy świętej siostra Julia Dubowska, mając świadomość, że konsekrowany komunikant będzie rozpuszczał się jakiś czas, na polecenie księdza kanonika Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii, przelała zawartość waskulum do innego naczynia i umieściła je w sejfie znajdującym się w zakrystii kościoła. Klucze do sejfu miała tylko siostra i ksiądz proboszcz. Tydzień później, w niedzielę 19 października, około godziny 8, siostra otworzyła sejf i znalazła komunikant prawie całkiem rozpuszczony, tylko na środku znajdowały się dziwne czerwone skrzepy. Natychmiast zawołała kapłanów, by im pokazać, co odkryła. Hostia była prawie całkowicie rozpuszczona. Pozostał wyłącznie mały kawałeczek konsekrowanego chleba, ściśle powiązany z substancją, która pojawiła się na powierzchni. Część komunikantu była połączona z tym dziwnym czerwonym skrzepem. Proboszcz parafii świętego Antoniego skontaktował się z kurią metropolitalną w Białymstoku. Arcybiskup Edward Ozorowski wraz z kanclerzem kurii, kapłanami i profesorami zbadali hostię i zdecydowali się poczekać na dalszy rozwój wydarzeń oraz obserwować, co wydarzy się później. Z 29 października naczynie zawierające hostię przeniesiono do kaplicy parafialnej i zamknięto w tabernakulum. Następnego dnia, na prośbę arcybiskupa, ksiądz proboszcz przy pomocy łyżeczki usunął delikatnie częściowo rozpuszczony komunikant z substancją koloru krwi i złożył go na śnieżno-białym korporale z czerwonym haftowanym krzyżem na środku. Korporał został złożony w pojemniku służącym do przechowywania i przenoszenia hostii, a następnie ponownie zamknięty w tabernakulum. Z upływem czasu hostia połączyła się z korporałem, a skrzep uległ wysuszeniu. Dopiero wówczas zawołano dwóch naukowców światowej sławy, specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesorowie z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podkreślili, że w przypadku badanej hostii w próbce znaleziono liczne wskaźniki biomorfologiczne typowe dla tkanki mięśniowej serca, w tym, przykładowo, pojawiło się zjawisko segmentacji, czyli uszkodzeń włókien tkanek mięśnia sercowego na odcinku, w którym znajdują się połączenia międzykomórkowe, struktury charakterystyczne dla mięśnia sercowego oraz zjawisko fragmentacji. Takie uszkodzenia widoczne są w formie licznych i małych ran. Powyższe zmiany obserwuje się wyłącznie we włóknach żywych. Oznaczają szybkie skurcze mięśnia sercowego, typowe dla momentu poprzedzającego śmierć. Kolejnym ważnym dowodem na to, że analizowany materiał odpowiada tkance ludzkiego mięśnia sercowego, jest centralne umiejscowienie jądra komórkowego w badanych włóknach, charakterystyczne dla włókien mięśniowych serca. W niektórych włóknach zaobserwowano oznaki, które mogą odpowiadać połączeniom skurczowym. Natomiast podczas analizy pod mikroskopem elektronowym widoczne były szkielety połączeń międzykomórkowych oraz delikatne połączenia włókienek mięśniowych, stwierdzili naukowcy z Białegostoku. Ponadto tkanka sercowa była połączona z konsekrowaną hostią w nierozerwalny sposób. W sprawozdaniu z ekspertyzy, sporządzonym przez profesor Sobaniec, Łotowską oraz profesora Sulkowskiego, czytamy:
Materiał był wystarczający do przeprowadzenia ekspertyzy oraz wskazuje, że mamy do czynienia z mięśniem serca, a przynajmniej mięśniem najbardziej do niego podobnym ze wszystkich żywych tkanek organizmu. Ponadto, niezwykle istotny jest fakt, że badany materiał zbudowany jest w całości wyłącznie z tkanki mięśniowej serca. To stwierdzenie znajduje się w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Białymstoku z dnia 14 października 2009 roku dotyczącym zdarzenia eucharystycznego w Sokółce. Profesorowie odkryli również inne niewyjaśnione elementy. Komunikant pozostawał w wodzie przez długi czas, a jeszcze dłużej pozostawał w korporale. Tkanka, która pojawiła się na hostii, musiała przejść proces autolizy, czyli proces rozpadu komórek spowodowany enzymami wewnątrzkomórkowymi. Specjaliści stwierdzili, że w badanym materiale nie zaobserwowano jednak śladów takich zmian. Kolejnym, bardzo interesującym elementem jest fakt, że mimo upływu kilku lat nie zmienił się wygląd substancji odnalezionej na korporale, mimo że uległa niewielkim zmianom po zabraniu z wody, po prostu wyschła, mimo że nie była przechowywana w specjalnie dostosowanej temperaturze. Oznacza to, że gdyby cud spowodowany był przez bakterie, materiał uległby rozpadowi, rozłożeniu i zmieniłby wygląd. Jakakolwiek hodowla kultur bakterii, nawet jeśli zostanie umieszczona na najczystszym materiale, po zaledwie 1 tygodniu jest całkiem inna, dodał profesor Sulkowski. Jednakże niektóre osoby, które nie tylko nie badały materiału, ale nawet nie widziały go na własne oczy, stwierdziły, że czerwony kolor hostii spowodowany jest prodigiozyną, czerwonym pigmentem wytworzonym przez bakterię zwaną pałeczką krwawą. To absurd, stwierdzili specjaliści z Białegostoku, również dlatego, że badany materiał odpowiada mięśniowi serca, a nie bakterii. Naukowcy z Białegostoku zbadali próbkę wyłącznie w sposób naukowy, a nie na podstawie wiary. Inne zarzuty były jeszcze bardziej absurdalne, jak ten podniesiony przez grupę tak zwanych racjonalistów, według których analizowana tkanka należała do zamordowanego człowieka. Naukowcy wydali w odpowiedzi oświadczenie, w której wyrazili oburzenie z uwagi na fakt, że opinia publiczna jest wprowadzana w błąd poprzez fałszywe pseudonaukowe hipotezy dotyczące badanego zjawiska, głoszone głównie przez osoby, które lekceważą szczegóły badań, nie mają dostępu do analizowanego materiału ani do zebranej dokumentacji, które często nie znają nawet techniki przeprowadzanych badań. Sporządzenie protokołu przez 2 naukowców z Białegostoku trwało 2 tygodnie. Kiedy kuria w Białymstoku dowiedziała się o niewiarygodnych wynikach badań, uruchomiła specjalną komisję eklezjastyczną zwołaną przez arcybiskupa dnia 30 marca 2009 roku. Jej zadaniem było zbadanie cudu z punktu widzenia teologii, jak również wysłuchanie wszystkich świadków, którzy widzieli hostię lub uczestniczyli w tych niezwykłych wydarzeniach. Zadaniem komisji było również rozwianie wszelkich wątpliwości co do mistyfikacji i upewnienie się, że nikt nie podmienił hostii w tabernakulum. Przedstawiciele komisji, znani profesorowie z seminarium w Białymstoku, zebrali wszystkich świadków i zweryfikowali ich zeznania. Praca wykonana przez komisję eklezjastyczną przyniosła następujące wnioski. Hostia, z której pobrano próbkę do ekspertyzy, to ta sama hostia, która została przeniesiona z zakrystii w tabernakulum z kaplicy parafialnej. Nie stwierdzono interwencji osób trzecich. Zostało to również kategorycznie wykluczone przez 2 naukowców z Białegostoku. Niemożliwe jest, by ktoś włożył fragment ciała ludzkiego w tabernakulum. Co o tym świadczyło? Fragmenty tworzące hostię były silnie powiązane z włóknami tkanki ludzkiej, przenikały się wzajemnie, jak gdyby fragment chleba przemienił się nagle w ciało. Nie jest możliwe wymyślenie i sfabrykowanie takiego zdarzenia. Nikt, absolutnie nikt, nie byłby w stanie tego dokonać. Nawet naukowcy z NASA, którzy mają do dyspozycji najnowsze techniki badań, nie byliby w stanie odtworzyć w sztucznej atmosferze takiej rzeczy, stwierdziła profesor Sobaniec-Łotowska,
dodając, że ten fakt ma dla niej szczególne znaczenie. Kuria metropolitalna w Białymstoku wydała następujące oświadczenie w odniesieniu do cudu eucharystycznego, który wydarzył się w Sokółce. Dnia 12 października 2008 roku konsekrowana hostia wypadła z rąk kapłana, podczas gdy udzielał komunii świętej. Ksiądz podniósł komunikant i umieścił go w tabernakulum w naczyniu wypełnionym wodą. Po mszy świętej naczynie z hostią zostało złożone w sejfie, znajdującym się w zakrystii. Dnia 19 października 2008 roku, po otwarciu sejfu, wyraźnie widać było czerwoną plamę na hostii, która upadła. Wydawało się, że była to plamka krwi. Dnia 29 października 2008 roku naczynie zawierające komunikant przeniesiono do tabernakulum w kaplicy parafialnej. Następnego dnia hostia została wyjęta z wody znajdującej się w naczyniu umieszczonym na korporale wewnątrz tabernakulum. Dnia 7 stycznia 2009 roku pobrano próbkę hostii i zlecono niezależne badania 2 specjalistom histopatologii z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy wydali wspólne oświadczenie następującej treści. Przesłana do oceny próbka jest tkanką mięśnia sercowego. W naszej opinii z wszystkich żyjących organizmów najbardziej przypomina właśnie ten. Komisja stwierdziła, że analizowana hostia jest tym samym komunikantem, który został przeniesiony z zakrystii do tabernakulum w kaplicy parafialnej. Nie stwierdzono interwencji osób trzecich. Przypadek Sokółki nie przeczy wierze, lecz ją potwierdza.